ładnie widać. Dzisiaj przepiękna pogoda. 13 stopni było, teraz jest 10. Ale jak my wyjeżdżali tu na górę, to było 13 stopni. Jeszcze nagram te widoczki troszeczkę, bo na przyszły tydzień ma się zachmurzyć i pewnie będzie padać, jak to na wiosnę zawsze lubi popadać. O, jadą na kładach. Ciekawe to z tej wypożyczalni chyba co pisali, że kontrolują teraz te wypożyczalnie, bo to wolna Amerykanka z tymi kładami była. No. A tutaj jak ostatnio nagrywałem vloga, to spotkałem Sibula, tego znanego polskiego DJ-a. Zdjęcia se też robi. No bo jednak ładne miejsce, no nie? Piękna pogoda, słońce dzisiaj w Zakopanem, 13 stopni, po prostu wiosna. No ale ludzi zbytnio nie ma, jakieś takie pojedyncze wycieczki. Pojedyncze wycieczki szkolne się tam trafiają, ale tak żeby coś było, no to spokój, cisza i spokój po sezonie. Nagrywamy, słuchajcie, pogoda jest taka, że tego się nie da rady opisać. 13 stopni na plusie, tak słoneczko daje. Ja sobie okularów nie wziąłem. Ale dziś wykorzystam ten dzień, żeby troszkę nagrać. Bo mam czas. Teraz będę miał dużo czasu, żeby nagrywać. No. Mam czas, żeby coś nagrać. Na Krupówkach pustki, wszędzie pustki. Idę do TK Maxxa, bo mam kartę. Dostałem na prezent i chcę coś kupić, jakąś może koszulkę czy coś. Zobaczymy. Ale powiem wam, że jest pięknie. Kolega Lechu pojechał do Orebicz na Chorwację i też tam taka piękna pogoda, czyli to troszkę ma odzwierciedlenie. Jeżeli jest piękna pogoda w Polsce, to jest piękna pogoda w Chorwacji. Jeżeli pada w Chorwacji, to i pada w Polsce. No, czasami tak jest. No wiadomo, żartuję, bo w lecie to jest różnie z tą Polską, bo my trochę więcej deszczu dostajemy. Ale co zrobić? No, patrzcie się. Pogoda sprawiła, że troszeczkę ludzi jest na Krupówkach. Ale
Jak widać nie ma zbyt dużo już tych turystów. To są takie niedobitki, co korzystają z pogody. Idziemy do TK Maxxa. No a za chwilę wam trochę krupówek nagram jeszcze. Przejdę się kawałeczek krupówkami. Powiem wam, że też nieciekawie jest w górach, bo nie ma tego śniegu w ogóle. Zanosi się na to, że będzie susza hydrologiczna, bo nie ma co topnieć, no. Nie ma opadów, nie ma śniegu. W tym roku jest najniższa pokrywa na Kasprowym Wierchu, pokrywa śniegu, jaką zanotowali od lat. Nie wiem, 80 chyba centymetrów, z tego co czytałem, że tylko 80 centymetrów śniega w tym roku. A w 2009 było 2,5 metra. W innych latach też dosyć duże te pokrywy śniega były na Kasprowym, także no powiem wam, nieciekawie się dzieje, susza będzie. Tak mi się wydaje, że będzie susza. Ryzykowy jest, no? Także zapowiada się, że będzie susza na wiosnę w tym roku, no chyba, że popada. Ale jak ten śnieg powoli topniał, to wiecie jak jest. Że jak powoli śnieg topnieje, to cały czas ta woda w rzekach płynie i tak dalej. A ostatnio widziałem, że poziom rzeki jest bardzo niski. No. Nic nie poradzimy na to. Najsłabsza zima od lat. Takich niskich opadów jak w tym roku, takich słabych opadów jak w tym roku to nie było. Nie pamiętam jeszcze takiej zimy, żeby tak ciepło było. I też nie pamiętam, żeby w ogóle śnieg nie padał. Jak nie padało w grudniu, jak nie padało w styczniu, to padało w lutym. A w tym roku jest tak, że w lutym jest wiosna. I na początku marca takie temperatury też czasami w marcu jeszcze padało. No. Słuchajcie, no nic nie poradzimy na ten temat. Musimy się dostosować. Tylko tak jak mówię, że może być susza. Bo nie ma co topnieć w górach. A zawsze jak ten śnieg topnieje przez jakiś okres czasu, no to zasila strumyki, zasila rzeki. A przeważnie pokrywa na Kasprowym śniegu była ponad metr, 1,20 m, 1,50 m, 2 metry. 2 metry to był taki standard, no nie? Czy 1,5 metra. W tym roku 80 cm i to jeszcze, słuchajcie, w lutym, no nie? Kiedy zawsze ta pokrywa już była większa, bo napadało od grudnia i tak dalej, no nie? I ten śnieg powoli topniał później. No nic nie zrobimy. Ocieplenie klimatu, jak to można nazwać?
No nie mogę takich informacji przekazywać. Wie pan, o co chodzi, jakby nie chcę... Nie, no to jest fajnie, no. To jest fajnie. Także jak widzicie, spokojnie się zrobiło, ale jeszcze piękna pogoda robi swoje, że troszeczkę ludzi spaceruje. 90% to są zagraniczni goście. Słychać angielski, czeski, słowacki i tak dalej. Tradycyjnie idziemy do Maka na kawę. Taki kolega Lechu mówił, że w Polsce kawa droga 17 zł. Ja mam z aplikacją McDonalda średnie cappuccino 6,50. Także w Polsce jest naprawdę tanio. 6,50 w przeliczeniu na euro to będzie jakieś, nie wiem, euro 50. I jeszcze na wynos w kubeczku. W sumie w środku bym też mógł wypić, ale muszę coś wam jeszcze nagrać, tyle wam powiem. To tyle. Nagram wam choć te kropówki, żebyście widzieli, kiedy się przyjeżdża. Widzę, że tutaj ciuchy się zlikwidowały i otwierają malinową krówkę. Dopiero otwierają. Cukierki same będą. Czyli sklepy uciekają, bo nie są w stanie zapłacić czynszu. I samo jedzenie, same słodycze, takie rzeczy będą na krupówkach. Nic więcej. Wypiję kawę na spokojnie. Nie ma się co spieszyć, powiem wam, bo świat już całkiem zwariował. No, tyle. Ja się chcę nagrywać właśnie takie vlogi codzienne, coś tam z życia po prostu. Nie będę wam nagrywał, co można robić w Zakopanem, ile co kosztuje, bo to jest bez sensu. Każdy ma swój smak, każdy ma inne kubki smakowe, każdy lubi inne restauracje. Jednemu jedna podejdzie, drugiemu nie. Tak jak, no, jest kilku youtuberów, którzy chodzą i robią recenzję jakiegoś jedzenia. Ja mogę mieć w ogóle inny smak i to, co im smakuje, mi to nie będzie smakowało, także powiem wam, że to jest wszystko robione pod wyświetlenia. Mało kto już nagrywa, żeby coś realnego nagrać. Ludzie, myślę, że potrzebują też takiego spontanicznego nagrywania, jak się żyje, naprawdę, bez kolorowania, no nie? Także w Zakopanem powiem wam, że jest różnie. Jedni będą lubić, drudzy nie. Jest natłok turystów, to nie jest tutaj przyjemnie. Ale pewnie w żadnym mieście, kiedy jest natłok turystów, nie jest przyjemnie. Fajnie wypić kawę na ławce, jak nie ma ludzi, popatrzeć sobie, co się dzieje na mieście. Cisza i spokój, no nie? Ale widzę, że wszyscy szukają atrakcji, nikt nie potrafi się już cieszyć takim codziennym, takim delektowaniem się kawy, codziennością, trzeba się cieszyć codziennością. Ja się chcę cieszyć codziennością, powiem wam, i zacząłem to robić i jestem zadowolony. Po prostu cieszę się, że mogę tą kawę wypić dzisiaj. I wam życzę tego samego. Nie potrzebuję żadnych fajerwerków.
Ale czasami fajnie jest coś porobić ciekawego. Powiem wam tylko tyle, że siedzę i obserwuję ludzi i co zauważyłem ciekawego, że pewien pan, który miał reklamówki, tak wyglądał, jakby zakupy zrobił gdzieś, ładne miał torby zakupowe, zbierał, po prostu podchodził do wszystkich koszy i zbierał wszystkie puszki aluminiowe. Czyli widzicie, co się dzieje? Wyglądał bardzo schludnie, nie wyglądał jak jakiś, nie wiem, żul czy coś w tym stylu, ale zbierał puszki z wszystkich koszy. No, także niektórzy mają pod górkę, niektórzy mają ciężko w życiu, różnie to bywa. Wiecie, co wam jeszcze powiem, że byłem ostatnio na Słowacji i widziałem to samo. Ludzie w Kauflandzie mieli nazbierane, bo tam za każdą butelkę jest 15 centów, plastikową, aluminiową i tak dalej. Ludzie mieli nazbierane masę butelek, takie duże worki. U nas podnieśli cenę za worek śmieci plastikowych. Jest teraz 37 zł w mojej gminie, a tam widziałem, jak ludzie oddawali te plastikowe pojemniki, 15 centów było za każdy pojemnik i no, nabijali po 10, po 20 euro przy tych maszynach, no nie? Także widać, że niektórym ludziom też już jest ciężko, te ceny, ta inflacja dobijają wszystkich, no nie? No, to tyle, idziemy dalej, jeszcze wam coś nagram. Macie my... No, samych krokodzieli. Przejdę się spacerkiem przez park i resztę jadę na obiad do domu i tyle. Fajnie jest, jak jest mniej ludzi, bo można się zrelaksować. Misiek, widzę, dzisiaj odpoczywa sobie. Piękna pogoda. Piękny czas. Wiosna jest piękny czas w Zakopanem. Zawsze jest mało ludzi. Witam pana, co tam słychać u pana? Jak tam? Dzieje się coś? Tak się coś dzieje. Widzę, że dzisiaj jesteście w robocie, co? Ja sobie przyszedłem trochę nagrać, bo jest mało ludzi, piękna pogoda. Pany z całego świata przyjeżdżają, a teraz jakbyście popatrzył, bo idę od dołu Krupówek, to praktycznie języka polskiego nie słyszę. Nie, no bo Słowoki mają teraz święto. Oni mają święta, ale też dużo jest Anglików, no nie? Mają, są Anglicy, Włochów jest dużo. Coś mi się dzieje. Każdy na nogach chodził, telefon był jeden na dzielnicę, a teraz każdy ma telefonów 3. Ja oczywiście nie mam, bo ja jestem, nie trzeba telefonu, bo ja nie muszę mieć z nikim kontaktów.
Ale prawda jest taka, że dawno w górach była bieda i no nikt tych czasów nie pamięta. Nie, no bieda była straszna, przecież tu nic nie rosło, grula nie urosła, owiec biedok. Zima była 6 miesięcy. No i nawet i 9 miesięcy zimy, a resztę samo lato było. Tak No, było. To były tak zimy, było. Płoty był, nie Tak było było, widać. ja słuchajcie, siedzę przy samiuckim Dunajcu i prawie przy wodzie i No prawie ja też siedzę przy wodzie. i słuchajcie, prawie 300 metrów my odśnieżali i ja pamiętam jak były 80, 90 lata, jak był dzieckiem, to były takie zimy, że równo z płotem był śnieg. No tak było, że z dachu mógł hipnąć do śniega. Mogę zrobić panu zdjęcie? A jak się pani podobam, to może pani sobie Bardzo. zrobić. Powiem wam jedno, że tak mnie w tym roku położyła rybsko. Pamiętaj sobie jedno, trzeba się ruszać, gęścina musi być ważona, cielęcina, baranina, co byś nie jadł nigdy tych styropianów. Także słuchajcie, miłego dnia wam życzę. Dzięki. Wygrzewajcie się i uciekam dalej. Przejdę do góry i później się parkiem wrócę na dół. Na razie zaś będziesz, to mnie odwiedź. Odwiedzę was, bo zawsze z wami lubię przegadać. A to my tak się Makreli salat. Hodně jsou. No i słuchajcie, tak wygląda Zakopane po sezonie. Cisza i spokój. Tutaj ten Yeti House otwarli. Jakaś atrakcja dla dzieciaków. Ale to nie mój temat. Ale jakby ktoś chciał, to jest na końcu Krupówek. Ten Yeti House, ten biały budynek tutaj. Ja się idę przejść jeszcze kawałek i tyle. Czas korzystać z pogody ładnej. Ale jeździ aut, co nie? Dużo samochodów. O, stary Opel Astra. Jeszcze ładny był, nieporzewiany. Pamiętacie kiedyś, jak te telefony były wymienne, baterie? Mogłeś se
mieć telefon, wyciągnąć baterię, założyć drugą. Jeszcze Samsungi chyba takie były z klapkami, to iPhone wprowadził, żeby były niewymienne. Ciekawe jak to teraz Unia zrobi, bo coś gadali, to przecież jaki to problem, żeby tylnia klapka była plastikowa i żeby telefon był wymienny. Idę, bo mam taki stary telefon, co czasami się przydaje, bo długo bateria trzymie. Jak się w góry idzie, to jest super sprawa, bo może zadzwonić w razie czego, a bateria trzymie bez ograniczeń kilka dni. Idę się zapytać, czy mają baterię do niego jeszcze. Patrzcie się, ile już dekoracji mają wiosennych tutaj w sklepiku. Piknie, co? Także powoli będę kończył. Słuchajcie, widoki piękne, pogoda piękna. Trzeba korzystać z pogody, bo jak pada, to w tej czasie jest w domu. O, dom do góry nogami tutaj jest.